Trzeba poczekać, aż bańka pęknie i wtedy z gotówką zacząć robić zakupy. W momencie, jak będą przeceny 30, 40, 50, gdzieniegdzie może 60% nieruchomości. Wtedy. Chciałabym się zapytać i też porozmawiać o pewnym fenomenie zachęcania do inwestowania w mieszkania na kredyt. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy w ogóle inwestycja w nieruchomości jest czymś w porządku, czy to było w porządku kiedyś? Rzeczywiście jest tak, jak mówisz. W ostatnich czasach pojawiło się kilku youtuberów zachęcających do zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych. Największą gwiazdą w ostatnim czasie jest pan Kuba Midel z Akademii Bogactwa. Mam mieszkań raptem 13, w tej chwili już 3 kolejne, więc będzie 16, ale parędziesiąt lokali już w ten sposób kupowanych. Ale jest też pan Orzechowski z Zarabiaj na nieruchomościach. Masz 2 miliony kapitału obcego, masz razem 2,5 miliona. Kupując nieruchomość za tę kwotę, jesteś w stanie uzyskać zwrot z inwestycji rzędu drugie 500 tysięcy złotych, czyli mamy 100% stopę zwrotu. Niezależnie, czy to zrobisz w pół roku, czy to zrobisz w rok, to już jest 100% stopa zwrotu. Pan Albrecht. Będziemy wolni finansowo wtedy, kiedy będziemy myśleli o tym codziennie, jak zarabiać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Tylko to myślenie doprowadzi nas do tego, żebyśmy mieli więcej nieruchomości, większą zdolność kredytową i mogli się po prostu cieszyć majątkiem, który zgromadziliśmy. I inni pomniejsi youtuberzy. Oni tam promują rozwiązanie takie, żeby płacić 10% z góry, 20%, a resztę kredytować niekiedy w walutach. Koncepcja ogólnie nieruchomości samych w sobie jest fajna, tak? Każdy potrzebuje domu, każdy potrzebuje dachu nad głową, każdy potrzebuje schronienia. Natomiast obawiam się, że w czasie złej demografii oraz nadchodzących już niebawem problemów gospodarczych te inwestycje nie przyniosą korzyści. Zrozummy, że podstawą w biznesie nieruchomościowym jest demografia. Czy rośnie liczba ludności, czy maleje liczba ludności. Jak maleje liczba ludności, to się robi coraz więcej pustych mieszkań, powierzchni biurowych, etc. i ich ceny spadają. I to jest tak, że w Polsce ogólnie maleje i będzie malało, a w Łodzi dramatycznie maleje i będzie malało. Inwestowanie w nieruchomości w mieście, gdzie ubywa ludzi, jest proszeniem się o kłopoty finansowe. To jest bardzo niebezpieczne, szczególnie przy potencjalnym wzroście stóp procentowych. Oni nie poruszają ryzyka wzrostu stóp procentowych, tak jakby WIBOR był zawsze wyryty w kamieniu. I to, że on wynosi 1,7% teraz historycznie nisko, to oni mają takie podejście, że to już tak będzie. O ile się nic na rynku złego nie zadzieje, o ile ceny nie pójdą na łeb na szyję za parę lat. Myślę, że nie. Że będzie dobrze, że było 9 lat sztucznego wzrostu gospodarczego, bo ten wzrost gospodarczy to było... Ta gospodarka wygląda jak ciało 90-latka po 7 opakowaniach Viagry. Jest ta Viagra finansowa wszczykiwana od 9 lat w postaci dodruku pieniądza i zerowych bądź bardzo niskich stóp procentowych. Teraz najłagodniejsze, co się może stać, to tak jak z tym 90-latkiem, wszystko może opaść. Natomiast też może być tak, że staną się gorsze rzeczy. Staną się znacznie gorsze rzeczy. Te wszystkie kalkulacje, wszystkie wyliczenia, które oni przedstawiają, one są, powiedzmy, mają związek z rzeczywistością, są podrasowane, ale nie straszliwie. Tylko że one są przy jednym założeniu, że WIBOR wynosi 1,7%. A historycznie wynosił 5%, 10%, 15%. W Polsce jest ruchoma stopa procentowa, ruchomy WIBOR. Kredyt składa się z WIBOR-u plus marży. Marża jest, powiedzmy, stała, natomiast WIBOR wynosi dzisiaj 1,7%, ale nie jest powiedziane, że nie będzie wynosił 17%. Jeśli wynosiłby 17%, rata rośnie wielokrotnie do góry. Wielokrotnie. A grozi nam coś takiego?
Oczywiście, że grozi nam coś takiego. W momencie, jak zacznie złotówka w trakcie światowego kryzysu, który mamy za rogiem, jak zacznie złotówka słabnąć, bank centralny będzie miał jedno wyjście, podnieść stopę. I to dramatycznie szybko i dramatycznie mocno. Ja tylko myślę w kategorii tych mieszkań, że uzbieranie właśnie 4-5 sztuk na stare lata tak zwane, po prostu da nam pewien komfort, że coś gdzieś tam na nas czeka. Bardzo dużo kredytów inwestycyjnych jako mały żuczek biznesowy. Jest to zaangażowanie na poziomie w tej chwili 1 000 000 euro. Od 8 lat właśnie na tym biznesie zarobkowym spłacam po 40 000 rat miesięcznie. Co to za pomysł, Jakub? Co to za pomysł, żeby kupować nieruchomości w Łodzi w dużych ilościach na kredyt? Prawdopodobnie kredyt eurowy, bo mówisz o tym, że masz 1 000 000 euro, jesteś zlewarowany na te nieruchomości, więc jeśli złotówka zacznie upadać w stosunku do euro, bo euro ma gigantyczne problemy, ale złotówka w razie problemów światowych będzie miała jeszcze większe. Bo jednak za euro stoi niemiecka gospodarka, niemieckie kominy dymiące. Za złotówką wiara mieszkańców Polski tak naprawdę i jakaś tam gospodareczka. Jeśli stopy w Eurolandzie wzrosną, a jednocześnie złotówka spadnie w stosunku do euro dramatycznie, to się zacznie tak nie spinać straszliwie, że ciężko opisać. On będzie prawdopodobnie musiał 50 czy 100 tysięcy zarobić miesięcznie na czymś, żeby obsłużyć te kredyty. Ja nie chcę, żeby to tak strasznie smutno i negatywnie brzmiało, ale z tego, co mówisz, wynika, że będzie to tak fajny biznes jak do tej pory. Teraz jest ostatni, jedyny, najsensowniejszy moment, żeby z tego wyjść. Żeby to sprzedać jeszcze za sensowne pieniądze. Jeśli były na tym jakieś kredyty, to rozliczyć te kredyty i te pieniądze inaczej zainwestować. To jest ostatni moment. Amerykanie podnoszą stopy. Mamy od kilku dni, pierwszy raz w historii świata, niższe stopy procentowe w Polsce, bo wynosi stopa referencyjna 1,5, a w Stanach 1,5, 1,75, więc wyżej. Pierwszy raz w historii Amerykanie mają wyższe stopy od Polski. Konsekwencja będzie taka, że w ciągu pół roku, roku, półtora będziemy musieli podnieść stopy. Choćby dlatego, żeby nie mieć ich niższych niż w Stanach Zjednoczonych i nie wypuścić kapitału. Tak, bo kapitał odpłynie inaczej do Stanów Zjednoczonych, bo jaki jest sens trzymania go w Polsce? Mówię o dużym kapitale, o kapitale korporacyjnym. Jaki sens jest go trzymania w Polsce w złotówce przy niższej stopie, skoro można go trzymać przy wyższej stopie w Stanach Zjednoczonych, w pewniejszym systemie, w dolarze, w twardszej walucie. Ostatni moment, żeby sprzedać nieruchomości po sensownych cenach. To co polecasz zamiast bawić się w nieruchomości? Wyjściem dzisiaj są dobre kryptowaluty, metale szlachetne w sensie złota bulionowego i jeżeli nieruchomości, to w jurysdykcjach, gdzie jest niewiele demokracji, zdrowy system gospodarczy i dobra demografia. Są lepsze miejsca na świecie, jeśli już się upieramy na te nieruchomości. Moim zdaniem nie jest najlepszy moment na całym świecie teraz na kupowanie nieruchomości. Trzeba poczekać, aż bańka pęknie i wtedy z gotówką wyjść, bańka cenowa. I wtedy z gotówką zacząć robić zakupy. W momencie, jak będą przeceny 30, 40, 50, gdzieniegdzie może 60% nieruchomości. Wtedy trzeba wychodzić i kupować nieruchomości, być może też w Polsce. Wtedy. Natomiast teraz, jeśli już ktoś musi, bo są różne sytuacje, niekiedy są koszty potrzebne, niekiedy chcemy zdywersyfikować majątek i mamy dobre kryptowaluty, mamy złoto, ale chcemy jeszcze czegoś trzeciego, żeby nie trzymać wszystkich jajek, powiedzmy, w kryptowalutach w jednym koszyku, w złocie, chcemy czegoś trzeciego. Dobra, Turcja, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ale też na kredyt? W Iranie jest ciężko skredytować nieruchomość, bo tam ten system jest w powijakach, wiesz, ale to, że on jest w powijakach sprawia, że ceny są niskie, bo w momencie właśnie jak tutaj każdy, kto ma odbicie w lustrze, może wziąć kredyt, a tam nie wciąż, to tutaj są ceny zawyżone, natomiast w Iranie są niskie jeszcze i tam jest eksplodująca demografia. Tylko to jest dla ludzi, którzy myślą bardziej globalnie, a tutaj w Polsce myślisz, że ktoś w taki sposób podejdzie do tego tak... 1% z 1%. I do nich właśnie kierujemy swoje przesłanie.